Cześć wszystkim! Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego XIX wiek, czyli lata 1800, wydawał się być pełen tylu wojen? I jak to doprowadziło do ogromnych konfliktów XX wieku, takich jak I i II wojna światowa? Dziś zagłębimy się w wielką ideę zwaną nacjonalizmem i w to, jak zmieniła ona wszystko. Czym więc dokładnie jest nacjonalizm? Wyobraźcie sobie ludzi, którzy czują super silne połączenie ze swoją grupą, nie tylko z rodziną czy miastem, ale z całym swoim narodem. W XIX wieku ta idea naprawdę się rozwinęła. Wcześniej bycie częścią narodu mogło oznaczać bycie częścią klasy rządzącej. Ale potem to się zmieniło. Nagle zaczęło chodzić o wspólny język, kulturę, a nawet religię. Ta nowa idea narodu stała się super ważna. Nacjonaliści wierzyli, że cele ich narodu są najważniejsze, nawet ponad indywidualnymi pragnieniami. Często myśleli, że ich naród jest wyjątkowy, specjalny, a nawet lepszy od innych. A czasem oznaczało to, że postrzegali inne grupy jako obcych, a nawet wrogów. To potężne uczucie nacjonalizmu doprowadziło do wielkich zmian i tak wielu wojen. Wojny napoleońskie, początek XIX wieku. Chociaż Napoleon próbował zbudować własne imperium, jego wojny przypadkowo rozprzestrzeniły ideę nacjonalizmu po całej Europie. Ludzie w innych krajach, widząc Francuzów, zaczęli myśleć: hej, my też chcemy mieć własne, niezależne państwo. Wiosna ludów, 1848. W całej Europie ludzie powstali, domagając się własnych krajów lub więcej praw. Pomyślcie o tym jak o ogólnoeuropejskiej fali protestów i mini-rewolucji dążących do wolności narodowej. Zjednoczenie Niemiec i Włoch. Wcześniej były to tylko zbiory mniejszych państw, ale silne uczucia nacjonalistyczne popchnęły je do zjednoczenia poprzez wojny. Niemcy stoczyły 3 wojny, aby stać się jednym dużym krajem. Włochy również zjednoczyły się po wielu walkach. Walka Polski. Dla krajów takich jak Polska, które znajdowały się pod obcym panowaniem, nacjonalizm oznaczał ciągłą, często tragiczną, walkę o wolność. Polacy, podzieleni przez potężne imperia, wielokrotnie powstali w odważnych zrywach, jak powstanie listopadowe w 1831 roku i powstanie styczniowe w 1863 roku. To nie były tylko małe protesty. Były to zbrojne walki, w których zwykli obywatele, napędzani silnym poczuciem tożsamości narodowej i głębokim pragnieniem wolnej Polski, walczyli z potężnymi okupantami. Te ruchy, często angażujące bojówki narodowe, miały na celu mobilizowanie młodzieży, szerzenie idei patriotycznych i utrzymywanie marzenia o niepodległości, nawet w obliczu przytłaczających przeciwności. Historia Polski jest potężnym przykładem tego, jak nacjonalizm, nawet walcząc o wyzwolenie, bezpośrednio prowadził do intensywnych i często niszczycielskich konfliktów w obrębie imperiów, gdy ludzie desperacko dążyli do własnego państwa narodowego. Czy więc cały ten nacjonalizm sprawił, że wojny stały się bardziej intensywne? Liczby sugerują, że tak. XIX wiek odnotował prawie 13% wszystkich zgonów związanych z wojnami w historii ludzkości, w porównaniu do zaledwie około 4,6% w XVIII wieku. To duży skok. I chociaż wojny stały się bardziej śmiercionośne, około 50% wszystkich ofiar to nadal cywile. Dlaczego ten wzrost? Cóż, nacjonalizm nie był jedynym powodem. Ogromną rolę odegrała rewolucja przemysłowa. Fabryki mogły teraz masowo produkować broń jak nigdy dotąd. Lepsze karabiny, większą artylerię. Nowe wynalazki, takie jak dynamit, sprawiły, że eksplozje były potężniejsze. I zgadnijcie co? Pociągi i parowce mogły znacznie szybciej przemieszczać ogromne armie i zaopatrzenie. Oznaczało to, że wojny mogły być prowadzone na znacznie większą skalę, z większą liczbą ludzi i większą siłą niszczącą. Potem był imperializm. To wtedy potężne kraje próbowały zdobyć więcej ziemi, zasobów i kontroli na całym świecie, zwłaszcza w Afryce i Azji. Doprowadziło to do zaciętej rywalizacji i konfliktów między tymi wielkimi mocarstwami. Nacjonalizm i imperializm często wzajemnie się napędzały. Nasz naród jest wielki, więc zasługujemy na ekspansję. I wreszcie nacjonalizm zmienił, kto walczył. Zamiast tylko zawodowych żołnierzy przyjęła się idea armii obywatelskich.
Jeśli byłeś obywatelem, obrona twojego narodu stała się kwestią dumy i obowiązku. Oznaczało to, że rządy mogły powoływać ogromne liczby ludzi do walki, czyniąc armię znacznie większymi, a konflikty jeszcze bardziej intensywnymi. Tak więc nacjonalizm, potęga przemysłowa i globalna konkurencja. To była niebezpieczna mieszanka. Przygotowały one grunt pod największe katastrofy XX wieku – 2 wojny światowe. Wielu historyków zgadza się, że nacjonalizm był kluczowym motorem prowadzącym do I wojny światowej. Narody były przeciwstawiane sobie, napędzane silną dumą narodową i rywalizacją. Po I wojnie światowej skrajny nacjonalizm, zwłaszcza w Niemczech, doprowadził do niebezpiecznych idei, takich jak mit o ciosie w plecy, obwinianie pewnych grup za przegraną wojnę. Ten rodzaj myślenia, który zakładał, że konflikt między narodami jest nieunikniony, był główną przyczyną II wojny światowej. Tak więc, choć nacjonalizm dał ludziom nowe poczucie tożsamości i celu, przyczynił się również do stulecia eskalujących konfliktów. Nie był jedyną przyczyną, ale był potężnym składnikiem bardzo wybuchowej mieszanki. Zrozumienie tej złożonej historii pomaga nam dostrzec, jak ważne jest dziś zarządzanie dumą narodową i dążenie do pokoju. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować, aby uzyskać więcej ciekawych treści. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!